Siema! Witajcie na następnej wyprawie. Znajdujemy się na osiedlu Żubr, które stało się jednym z największych przekrętów deweloperskich w Polsce. Postaramy się opowiedzieć wam historię tego miejsca, historię przekrętu oraz historię 200 poszkodowanych rodzin. No i co? Zaczynamy wyprawę. No dobrze panowie, to w celach tutaj edukacyjnych i dydaktycznych po przeleceniu się dronem, że tak powiem, przygotowałem dla was taką oto mapę, co nie? I teraz tak. No długo ją przygotowałem. My jesteśmy tutaj, co nie? I tutaj jest ciąg takich domów, tych, które są dookoła nas. Tutaj są najnowsze, tu są te takie niedokończone, a tu są, słuchajcie, wille, bliźniaki. Geodezja? No. I kartografia. Dobrze, to kto gdzie idzie? Ale to już się rozdzielamy, tak? Tak. Rozdzieramy. Tu mamy takie, tam mamy jeszcze nowsze, tu mamy niedokończone, a tam mamy willę. Ja mogę pójść w następną malejkę. Tam mamy willę. No to ja mogę iść na tamten domek i w prawo. To ty może zostań tu i pochodź dookoła tego, aż pójdziesz tam. Dobra. Ja pójdę tam, a Kuba niech sobie idzie gdzieś. A ty jak pójdziesz tam i w prawo do końca, to dojdziesz do willi. No to ty weź se to i to. Dobra. A w ogóle to jest pierwszy film w nowym roku, jaki nagrywamy w 2021. Już ja mentalnie się zatrzymałem w 15, a nawet 92. Jesteśmy na osiedlu Żubr, a raczej na tym, co miało być osiedlem Żubr, czyli osiedlem takich domów. Może niekoniecznie jednorodziny, bo to gdzie idę, to jest jakiś bliźniak. Ale o co w ogóle w tym wszystkim chodzi? No słuchajcie, musimy się cofnąć do 2000 mniej więcej 7-8 roku, kiedy to jeden z holenderskich deweloperów wpada na pomysł, aby zacząć tutaj budować osiedle. Niedaleko są fabryki. Nie wiem, czy jest aktualnie, czy miała być fabryka Coca-Coli. Wiecie, taki nazwę to nowoczesnym PGR-em. Miał być tutaj dla ludzi domy, którzy by pracowali w okolicy. No i z czasem się okazuje, że przytulili pieniądze, ale no nie do końca wywiązali się ze swoich obowiązków. Utopili ludzie około 10 milionów złotych i drugie tyle utopili podwykonawcy, którzy to budowali. No ale dalszą część historii poznacie później, a na razie zobaczcie, jak miał wyglądać jeden z tych domków właśnie szeregowych z największego osiedla przekręt w Polsce. Tu zakładam, że miało być wejście do domu w tym miejscu. Tu mamy taki wąski korytarzyk, przejście do garażu, co jeszcze ciekawe, że pomiędzy domem a garażem też jest przejście, nie zawsze tak robią. Tutaj w tym przypadku zrobili. No instalacja już powycinana. Dobra, wbijamy dalej i wchodzimy do... Tu moim zdaniem miała być kuchnia. Tak, na pewno tu miała być kuchnia. Są jeszcze podgniazda, to jest chyba pod piec. Wycięte bruzdy, tu może kominek. Jakaś przegroda pomiędzy dwoma pokojami. Tutaj mamy taką małą chyba wnękę na szafę. I tu raczej była kotłownia, wydaje mi się, że wszystko miało być, tak, patrząc po tym, jak to jest wymyślone, opalane, pralnia, kotłownia i może tutaj też łazienka. Miało być wszystko opalane gazem ogrzewane. No i tutaj z tego przejścia przechodzimy do niewielkiego, ale naprawdę fajnego salonu, bo nie jest to duże, ale na pewno większe niż mieszkania w bloku. Można było wyjść sobie na tarasik, mikrotarasik, który był oczywiście współdzielony z drugim sąsiadem, zobaczcie. Więc to wcale nie było takie duże, więc tak naprawdę tu chyba jakaś miała być przegroda i tak naprawdę tam jest ulica, tak jak ta górka tutaj, to tu już biegnie ulica, miała biegnąć środkiem. Albo nie, czekajcie, kłamię was. To ogrody były tam, bo z drugiej strony była ulica.
bo ci mają wjazd od drugiej strony. Czyli jakby teraz się widzimy przez salony, co nie? Czyli generalnie no gdzieś tutaj do połowy tej działki mieliby ogródki. No i tam do tego, jak się kończy okno. Summer wtedy kosztowało to 4,5 tysiąca, więc naprawdę dobra cena jak na, można powiedzieć, ziemie krakowskie, podkrakowskie. Budowa grę, można powiedzieć, że no nic nie świadczyło o tym, co się stanie, czyli mianowicie, że to nigdy nie zostanie dokończone, więc wiele rodzin, mniej więcej około 200, zainwestowało w to jakieś swoje pieniądze. Wpłata była około 100 tysięcy złotych, niektórzy płacili 80, niektórzy trochę więcej. Ostatecznie deweloper nagle zamknął swoje biura, przestał odzywać się do ludzi, którzy właśnie zainwestowali w to pieniądze, no i skończyło się ostatecznie tak, że sprawa trafiła do sądu w 2009, czyli rok po tym. Dobra, biję tu i pójdziemy na tamtą stronę. Deweloperzy zostali oskarżeni, z tego co wiadomo zostali osądzeni, ale o tym też za chwilę. Albo któryś z chłopaków o tym powie, ja wbijam na górę. Sam bym się nie chciał znaleźć w takiej sytuacji, naprawdę nikomu nie życzę czegoś takiego, że właśnie wziąć kredyt. O, tutaj miał być pokój z balkonem. Wziąć kredyt. Tak naprawdę większość osób, 90%, jak nie więcej, oczywiście to jest Instytut Danych wzięty z kosmosu. Biorąc taki kredyt, bierze go na całe życie, więc trzeba mieć wkład własny, potężny wkład własny, szczególnie w tych czasach, w których jesteśmy. Chociaż z kredytami na mieszkanie to odkąd pamiętam zawsze były podobne nastroje, tylko ceny się zmieniają niestety na wyższe. I ciężko, wracając do tego, ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, że uda mi się uzbierać wkład własny, uda mi się dostać ten kredyt, kupić wymarzony dom lub mieszkanie, no i skończyć z niczym tak naprawdę. Tutaj przygotowując się czytaliśmy wypowiedź jednej z osób, która została oszukana i co ciekawe, ta pani, bo to była kobieta, sprawdzała wierzytelność jakby tego dewelopera u innych deweloperów, też chyba u rzecznika praw ochrony konsumenta, czy jakoś tak się to nazywa. No i nic nie wskazywałoby na to, że rzeczywiście miał to być przekręt. 4 pokoje. No takie nie za wielkie, ale uważam, że jak najbardziej w porządku. Tu chyba jest wyjście. Tak, tu jest wyjście na taras. I zobaczcie, że taras również był współdzielony z sąsiadem, bo tu jest sąsiad. I znowu tu miała być jakaś przegroda. Tam jest jeszcze jeden z pokoi. Co ciekawe, wszystkie te okna mają takie, jak się to nazywa? O, w ogóle widać mnie. No, takie ramki, tak? Do dzielenia okien. Jednemu się to podoba, drugiemu nie. Łazienka, pokój. O, i tu zobaczcie, jest jeszcze jeden pokój z balkonem. I tutaj kolejny sąsiad, czyli miały być po 2 stronach zaprojektowane balkony. Ale co jeszcze ciekawe, bo myślałem, że to się już kończy, że to ma tylko jedno piętro, a to ma jeszcze jedno poddasze. No jesteśmy w największym pomieszczeniu na samej górze i jeżeli miałbym być szczery, to właśnie ten pokój bym wybrał, jeżeli miałbym tutaj rzeczywiście mieszkać. Tutaj bym zrobił studio Urbex History. Co ciekawe, że jest po prostu najwyższym w tym na samej górze. Jest na samej górze, czyli byłoby tutaj, no, że tak powiem, najspokojniej, tak? Taki nieprzechodni pokój, no jest duży. Ale obiecałem wam powiedzieć pewną historię na temat właśnie tych spraw z pieniążkami, że tak powiem. Jeżeli inwestor, deweloper buduje coś na kredyt i tak było też w tym przypadku, no to dostajecie, kupując od niego, zawierając z nim umowę, dostajecie, powinniście przynajmniej dostać promesę z banku, na której macie poświadczone, że jak na rachunek powierniczy wpłacicie daną kwotę, to on uwolni waszą hipotekę i tak dalej. I w tym przypadku też tak było, dlatego osoby, które kupowały, no wszystko się wydawało normalnie. Ale był jeden myk, że konto w banku było w jednym banku, a konto, inaczej kredyt był w jednym banku, a konto było podane w innym banku. No i ludzie
Mówię, to my przeczytaliśmy. Nie chcę jakby nikogo robić dudka, ale my tak przeczytaliśmy, że ludzie wpłacali pieniądze na to drugie konto i właśnie dzięki temu ta trójka państwa, bo to było 2 wspólników i żona jednego, która dostała 37 chyba bańki za monitorowanie rynku nieruchomości, wyprowadzili właśnie pieniądze z tej spółki. No. Także jak kiedyś to odbudują i będę miał pieniądze, to w tym miejscu wybudujemy urbexowe studia. Ale chodźcie zwiedzać dalej. No i dobrze, moi drodzy, wychodzę zza balkonu, można powiedzieć, z zaświatów, żeby wam pokazać, co będzie dalej. Chodźcie do Łukasza, chodźcie do Kuby, może w końcu uda nam się spotkać i poeksplorujemy razem. Ja za światami to trochę popłynąłem, jakby co. Może nie za światów, ja nadal żyję. Kolejne, widzę, że w miarę nowe. No, jest ewidentnie nowe. A jeszcze tam pójdziemy. Tutaj możliwe, że była... Tutaj na pewno jakaś kuchnia miała być, tutaj kominek. Kibelki. Tam mogą być... Zobaczcie. Tutaj w ogóle jest jakaś ściana działowa wypierdzielona. Stąd jakoś mniej więcej tutaj coś było. A tak w ogóle to... No i garaż. Jesteśmy teraz w garażu. Tak w ogóle to znajdujemy się w 2021 roku. To jest nasz pierwszy film. Chcielibyśmy wam życzyć wszystkiego najlepszego w tym 2021, aby robiło się coraz normalniej. A jak chcecie nam coś życzyć, to żeby można było w końcu gdzieś pojechać dalej na Urbex, nie tylko po Polsce, żebyśmy mogli wam pokazać miejsca, które chcieliśmy pokazać w 2020, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że będzie pandemia. No, chodźcie do chłopaków. Zobaczcie, jak to w ogóle wygląda. Mistrzostwo, takie Silent Hill. I nie mówię tutaj nawiązując do tego filmu, a bardziej do samej nazwy, że to jest takie ciche wzgórze, albo Silent Town, może nie, Silent Village, Silent Houses. Ale bardzo fajnie to wygląda. Nie chcę robić teorii spiskowych, bo większość ludzi jednak ma normalne mieszkania, które się... O, jestem na strychu. Nie chcę robić teorii spiskowych, bo większość ludzi jakoś te mieszkania się udało kupić, spłacać i tak dalej, ale tak sporo staram się czytać, bo tak staram się miarę być na bieżąco, żeby, bo też tak myślę w końcu, żeby kiedyś w końcu, jak się udało zbierać na wkład własny, żeby kupić to mieszkanie na kredyt. Dużo się czyta właśnie o wszelkich aferach, bo ta afera właśnie tego żubra, tego osiedla nie jest jedyna. Sam jestem jednym z osób zainteresowanych, która kiedyś by chciała wziąć ten kredyt na mieszkanie. Bądź na dom, ale raczej na mieszkanie, bo wiadomo jaka jest sytuacja w Polsce. No właśnie, jaka jest sytuacja w Polsce, bo dużo osób, przynajmniej ja staram się czytać dużo artykułów o deweloperach, o sytuacji na rynku mieszkaniowych i można zauważyć jedną tendencję, że na początku pandemii sam byłem jedną z osób, która uważała, że ceny mieszkań będą musiały spaść. Możliwe, że spadną, ale to jest inny temat. Zobaczymy, co czas przyniesie. Ale powoli zmieniam zdanie, bo ostatnio czytałem artykuł o tym, że jedno z funduszy inwestycyjnych wykupił jeden z budowanych nowych osiedli pod wynajem długoterminowy, czyli coś, co ma teraz miejsce na zachodzie, że mało osób kupuje własne mieszkania, bardziej wynajmuje. Czy to jest dobre? Moim zdaniem niekoniecznie, bo są mniejsze szanse na te przysłowiowe własne M. A taki fundusz inwestycyjny z racji, że kreuje popyt na mieszkania, będzie windował ceny, także doskonale wiemy, jakie są zarobki w Polsce i doskonale możemy sobie zdawać sprawę, że im więcej takich funduszy inwestycyjnych będzie takie mieszkania wykupywać, to mamy mniejsze szanse na mieszkanie i bardziej jesteśmy skazani na wynajem. Czy tak będzie, czy rzeczywiście tak jest, no ciężko mi mówić, to są rzeczy, które czytam ostatnio, ale nie zdziwiłbym się, gdyby tak było, także trochę to jest smutne, ale zobaczymy, co czas przyniesie. Tak sobie tutaj stałem przez chwilę na dachu i przez okno dachowe oglądałem sobie okolice, robiąc przebitki i naszła mnie taka jedna myśl, że zobaczcie, że tak, mamy dachówkę ceramiczną, mamy porobione w środku już tynki, są wstawione okna, że to naprawdę nie było na dość wysokim zaawansowanym etapie. No tam widać, że rzeczywiście to była taka... No widać, w którym momencie przerwali, że tutaj już się kończyły pieniądze. Natomiast zastanawia mnie jedna rzecz. W wszystkich tych domach są powyrywane okna dachowe. I teraz wy mi powiedzcie, czy... No na pewno były wstawione, co nie? Ale...
co nie, ale po prostu je ukradli je? Rozkradli? No bo co, bo są najdroższe? Nie wiem, czy takie, chyba okno dachowe jest droższe od takiego normalnego? No nie wiem. No i powiedzcie, czym to mogło być właśnie spowodowane, że w każdym z domów są, takie dziury, jak widzicie tutaj, takie jakie ja stoję. Widzicie? Te domy i te już jakoś w miarę wyglądają, ale za to tam to jest dopiero postawione. Widać, że zaczęto budowę, ale nagle przestano. Jestem też ciekaw, ten deweloper holenderski też sądzę, że nie mógł od początku wiedzieć, że oszuka tych ludzi, bo no, gdyby chciał ich oszukać, to by przecież nie budował domów do aż takiego stanu. Po prostu w pewnym momencie zabrakło, sądzę, funduszy. Stwierdzili, że nic z tym nie będą mogli zrobić, że nie uzyskali może tylu ludzi, którzy mu wpłacili pieniądze, aby móc kontynuować to, co tutaj jest. No i musieli się szybko zawinąć. Stwierdzili, że to, co zrobili, będzie dla nich najlepsze, nie myśląc o tych wszystkich ludziach, którym zrobili ogromną krzywdę. I powiem wam, że naprawdę szkoda mi tych ludzi i trzymam kciuki, żeby wszystko się dobrze udało, bo zostali z kredytami, zapadły tam jakieś wyroki. Chyba w 17 roku miał wszystko oddać, znaczy ta spółka, ale czy faktycznie tak się stało, to powiem wam szczerze, że nie wiem, ale trzymam za kciuki, jeżeli to oglądacie, to wszystkiego dobrego wam życzę. Rzeczywiście to były tam takie większe bliźniaki? Nie, największe to są te po bokach. Ale one to są bliźniaki, tam są tylko 2 rodziny miały mieszkać, co nie? Zgadza się. No największe były tam, gdzie ja poszedłem. No, a tam na końcu? Na końcu są ciągle takie same. Aha. Tutaj widać już w miarę I jeden zaawansowane. taki domek, który chyba widziałeś na dronie, który No. był taki mocno W miarę ukończony. zaawansowane właśnie tutaj już roboty. Z tyłu jeszcze, jak widzisz, możesz zobaczyć, tam już jest trochę gorzej tutaj. Aha. A jeszcze po lewo są same fundamenty. Wiesz co, to mógł być ten dom, to mógł być dom pokazowy, dlatego oni pierwsze je kończą, że jak ktoś kupuje, to żeby pokazać ludziom, Możliwe, że tak. jak to wygląda. A ogólnie Natomiast też padliśmy na to, że zobacz, że to był 2007-2008 budowa. No. W 2008 się zakończyło, w 2009 był pozew, a w 2008 był kryzys. Krach na giełdzie to też amerykańskiej. prawda, natomiast ja rozkminiłem jedną rzecz, że te domy i tamte są zupełnie inne. I powiem wam szczerze, Nawet dach jest tam. byłeś tutaj na poddaszach, czy nie? Tak, byłem. Widziałeś, jakie tam są pokoje? Wybić te ściany i stare, jakie wielkie studia urbexowe byśmy zrobili. Razy rozkwina. No. I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonym osiedlu Żubr. Trzymamy kciuki za ludzi, którzy stracili pieniądze, żeby jednak się udało, żeby te pieniądze odzyskali, także łapka w górę dla nich. I pamiętajcie jeszcze jednej rzeczy, w tym roku na pewno nam się udało osiągnąć pewno. 1 000 000 subskrypcji, więc klikajcie ten guzik na Ciśniemy dole. nawet więcej niż Do milion. 1,5 miliona. Do 1,5 miliarda. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. A my lecimy z nową siłą. 20 000 jak zadłużenie tego. Milionów. Nie, 20 milionów. Przestań. Kuba był słaby z matmy. Jak kończyłem Zejdź szkołę, a nie ze geografię. sceny.